Dzień dobry. Tym razem pojawiłem się w Zamku Roztoka i miałem go nagrać za pomocą waypointów. Czy mi się to udało, tego dowiecie się już pewnie w połowie odcinka. Dodatkowo chciałbym powiedzieć, że miałem też dwie mini przygody. No, jak się zakończyły, to nie był łatwy dzień. Sami zobaczcie. Zapraszam na odcinek. Witam w nowym odcinku. Będę próbować waypointy, czyli pierwszy raz w życiu robię coś. Nie wiem, czy to wyjdzie, ale niech będzie. Dobra, zobaczymy, czy światło jest dobre i będzie można startować. Ciężka faza przede mną. Takich rzeczy to nigdy nie robiłem. Zawsze latam manualnie, ale dzisiaj robię specjalny projekt i chciałbym, żeby wyszedł. Pozdrawiam, Małgorzato. Zazwyczaj mam problem z mówieniem, jak kręcę i lecę. Dzisiaj w ogóle robię takie cuda, że chyba nawet nie chce mi się mówić. Problem może być taki, że jak będzie wieczór albo ciemno i zapalą lampy, to może być za mało światła w dronie, w kamerze z drona. No ale okej. Dzisiaj jesteśmy przy Zamku Roztoka. Mam nakręcić kilka ujęć zimową porą, ale nie chciałem, żeby te ujęcia wyglądały tak banalnie, że tak brzydko powiem, jak zawsze to robię. Tylko chciałem do tego dodać jeszcze waypointy i plan jest taki, żeby zrobić trasę oznaczoną w 11 punktach, nagrać ją za dnia, tak jak właśnie teraz to się dzieje, a później po zachodzie słońca odtworzyć ją, przepraszam, nie odtworzyć, tylko nagrać ją jeszcze raz właśnie wieczorem. Następnie chciałbym to wszystko zmiksować i połączyć dzień z nocą. Pierwszy raz będę to robić, nie wiem jak to wyjdzie, ale mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Podejście numer 2. Właśnie ciekawy jestem, czy to się zapisze, czy się nie zapisze. Teraz zrobię krótki odcinek trasy. No i mam nadzieję, że to wyjdzie. No ale czemu on go home tędy idzie? Numer 3. Tym razem mam nadzieję, że będzie już ok. Nie lubię pracować w stresie, ale stres to od początku mojego życia istnieje, więc jestem przyzwyczajony. Jestem po prostu w tym królem. Żartuję. Król stresu. No i zobaczymy. Pierwszy punkt jest. Tu jest drugi punkt. Trochę jest zimno. Jak mówiłem, robię to pierwszy raz, więc może być mały problem. I właśnie ten problem nastąpił. Ale nie ma rzeczy, z którą sobie nie poradzę. Cóż za szyderczy uśmiech. Jestem w końcu dronozaur. Zjadłem zęby na dronie. Ale w biadole głupoty. To już jest szczyt biadolenia. Dzisiaj robię próbny odcinek z Panem Duchem. Jest ze mną Pan Duch. Następnym razem może się pojawi jeszcze w jakimś innym odcinku. Ogólnie jest to moja trzecia próba. A tak naprawdę normalna druga próba, bo za drugim razem spróbowałem, czy działa to, co zrobiłem. Więc mam nadzieję, że teraz po tym przelocie po prostu te dane wszystkie się zapiszą i będę mógł je zasejwować i odtworzyć je za jakieś za jakąś godzinę. Ogólnie czuję wielki pośpiech. Jak widać, mówię tak jak zwykle głupoty, ale dzisiaj już wydaje mi się, że mówię największe głupoty, jakie dotychczas były w odcinkach, bo po prostu totalnie nie mogę się skupić, bo jak przyjeżdżam na miejsce i kręcę, to jeszcze jest w miarę z połączeniem mojego sterowania i mówienia, ale dzisiaj to nie ma takiej opcji, bo za dużo rzeczy naraz to też jest niedobrze. Robię to pierwszy raz, tak, i też
muszę to poznać, więc uczę się w trakcie i jeszcze jak miałbym o czymś opowiadać, to chyba jednak to jest, kurczę, za ciężkie. Aż takim omnibusem nie jestem. Kto da radę jak nie ty? No, kto da radę jak nie ja. Jezu, ale bym chciał, żeby te waypointy wyszły, naprawdę. Gdyby to wyszło i by się zapisało, to zrobiłbym drugi, jeszcze taki, wiesz, w takim bliższym podlocie, że tak powiem, no bo teraz tak zrobiłem testowo, po prostu bezpiecznie, żebym był za drzewami i tak dalej, bo nie wiem, jak się dron zachowuje. Niemniej jednak powinno być fajne, bo chodzi nam o to, żeby roztoka była cała rozświetlona na różne kolory, no i żeby to się tak zmieniało właśnie ze śniegu na podświetlenie. No i zobaczę, jak to wyjdzie. Bardzo ładne słońce trafiliśmy i fajnie, jakbym latał właśnie tak manualnie, to by ładnie wyszło, no ale niestety nie latam manualnie. Waypointy są punktami, w które ja prowadzę drona. Mogę mu zaznaczyć wysokość, położenie gimbala i na przykład co ma zrobić, czy ma nagrywać, czy ma zrobić zdjęcie i śledzi dokładnie taką trasę, jaką ja mu zaplanowałem, po to, aby na przykład latem albo zimą odtworzyć jeszcze raz taką samą trasę i na przykład na montażu połączyć te ujęcia. Ja muszę w ogóle takie rzeczy, wydaje mi się, nagrywać w jakimś studiu. Mieć mały prompterek, zapisywać sobie i po prostu z tego czytać. Że niby mądry jestem. Dochodzimy do końca. Cała trasa trwa 5 minut. Nie, przepraszam, 6 minut. Cały lot będzie trwać 6 minut. Także zostało nam 20 sekund. Mam nadzieję, że uda się to zapisać. Bardzo mocno w to wierzę. Jakie napięcie budujemy, napięcie. Kurde, mole. Myślisz, że się uda? Panie duchu? Myślę, że się uda. Udało się za pierwszym razem. Teraz czas, żeby wyszło. No, ciekawe. Dobra. Oto twoja chwila prawdy. Odpauzowało. Leci do domu. Mam nadzieję, że nie uderzy już teraz w żadne drzewa, bo tak wystartowałem. Jeden błąd, jaki zrobiłem, to taki, że na początku dałem mu home pointa tutaj, gdzie jesteśmy samochodem, a nad nami jest drzewo. I on po prostu wlatywał. O, nie, dalej leci nad drzewo. Kurka wodna, czyli on leci do kontrolera. Next. No i co teraz mam zrobić? To jest to, save, czyli 790 metrów. Patrz, edytuj, mogę dać edytuj? Dobra, dam save po prostu i tyle. Save. Daję save, czy nie ma save? A może wyląduję go po prostu jeszcze, zobaczę, czy złapię go. Dobrze, więc tutaj muszę przerwać. W czym rzecz? Ja to robiłem pierwszy raz i tak naprawdę wiem, na czym polegają waypointy. Już w Mavicu chyba 2 Pro bawiłem się takim czymś przy pomocy innego programu, ale nie o tym. I największym problemem nie było dla mnie to, że ja nie wiedziałem, jak ustawić drona, jak ustawić punkty. Największym problemem dla mnie było podczas planu zdjęciowego to, aby po prostu zapisać daną mapę. I dodatkowo korzystałem jeszcze z tutoriali, które były nagrane wcześniej na YouTubie, no i to nic nie dało. Po prostu za każdym razem po skończonej misji, nie wiem dlaczego, moja misja nie mogła się zapisać. W tym był największy problem. Zrobiłem kilka oblotów, no i za każdym razem ten plik się nie zapisywał. Dopiero za 3. razem udało mi się to zrobić. Także wiecie, czas został już stracony, a zmierzch nadchodził wielkimi krokami. Robiło się coraz gorzej. Udało mi się zapisać. Jest! Super. Po robocie. W takim razie drugi raz startuję, jak jest ciemno i salut, do widzenia. Zrobiona robota. Pozdrawiam wszystkich. Nie no, fajnie, bardzo się cieszę. Tylko teraz jest rzecz w tym, że mam 3 baterie. Tą chyba muszę dać do ładowania. No i po prostu przelecę się tak jeszcze gdzieś dronem. Także tak to wygląda. Mały EcoFlow, ale akurat w sam raz do ładowania baterii. Jedyne co z ciekawostek mogę powiedzieć, to na przykład
Bardzo mi w tym case'ie nie pasuje to, że te śmigła, które muszę mieć w zapasie, za każdym razem muszę wyciągać, żeby wyciągnąć tą ładowarkę. Ja wiem, że strasznie narzekam, ale to jest naprawdę bardzo nieporęczne, a ja lubię, jak rzeczy są poręczne. Cyk, proszę. I jesteśmy za godzinę gotowi. Tak, 6 minut trasa. Nie no, pięknie, kurczę. Jestem bardzo zadowolony. Dobrze, w takim razie możemy się przerzucić na drugą miejscówkę i działamy. Ustalę teraz bardziej hardkorowe waypointy, takie jak na mnie przystało. Teraz zaplanowałem drugą trasę. Może nie jakąś hardkorową, bo jeszcze się uczę, ale wydaje mi się, że będzie wystarczająca jak na to, co teraz robię. Także zostało jeszcze niecałe 40 sekund lotu. Zamykamy ujęcie i tak się zastanawiam, czy latać dronem za dnia, czy wejść po prostu do zamku i zobaczyć, jak jest w środku. Kończy się właśnie ujęcie. Leci do domu, nad nami nie ma drzew. Dobra, next. No i co teraz? Save and exit. Czekaj. Save and exit. No save and exit to save and exit. Dobrze rozumiem? Czy coś źle rozumiem? Patrz, on będzie... No nie wiem. Jestem tu zagubionym człowieczkiem małym. Oho. Super. Finalizując, podczas tych kilku godzin udało mi się nakręcić dwa różne waypointy. Plan był taki, że jeden kręcę za dnia, drugi wieczorem, no i w pierwszym, że tak powiem, planie udało mi się zrobić około 11 waypointów. Być może zadałem za dużo tych waypointów do drona. Raczej z tej opcji nie korzystam, bo latam głównie manualnie. A w drugiej opcji wydaje mi się, że zadałem mu podobną ilość punktów, na których miał się poruszać dron. Niemniej jednak no, zrobiłem troszkę tę trasę cięższą dla drona. Miała jakieś przeszkody i kilka razy wyłapywał przeszkody typu murek i tak dalej. Ja lubię latać blisko przy przeszkodach, dla mnie wtedy najlepiej no, wychodzi ten drugi plan. Nie lubię latać bardzo wysoko. No więc wydaje mi się, że zadałem trochę za trudne punkty na tych mapach. Muszę to jeszcze zweryfikować i przy okazji może nakręcę kolejny odcinek. Tak czy siak, po skończonych zdjęciach stwierdziłem, że polatam jeszcze raz dronem, tym razem ręcznie. I nawiązując do tego, że lubię bliskie ujęcia, no to robiłem bliskie ujęcia i wpadłem w drzewo. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że latam czasami tam, gdzie mogę sobie pozwolić niebezpiecznie. Tam, gdzie nie ma ludzi i tam, gdzie jest taka przestrzeń, że wiem, że nikomu nie stanie się oczywiście krzywda. Wiedziałem, że może coś po prostu się wydarzyć. Już drugi raz mam takie przeczucie i tak się właśnie zdarzyło. Muszę po prostu bardziej uważać. Dron zawisł na drzewie, nie było szans wejścia na to drzewo, więc musiałem zamówić dźwig. Był to finał Mistrzostw Świata Piłki Nożnej, więc na ten dźwig musiałem poczekać około 1,5 godziny. Ale wszystko się finalnie udało. Zobaczcie, jak to wyglądało.
Spokojnie, chyba da radę. Po pierwsze, wyładowała mi się bateria w kamerze, więc no, że tak powiem, film się urwał, ale film się urwał też dalej prosto. jeszcze w moim dronie, co najgorsze w Mavicu 3 w wersji Kieruj się Cine, na południowy wschód. bo wylądowałem na drzewie. I to już jest kolejny raz, kiedy po prostu wiem, że mogą być tam drzewa, a dalej ciągnę ujęcie, bo liczę na farta. Być może moja passa farta się już skończyła, no i co zrobić? No po prostu wzywaliśmy dźwig, przyjechał dźwig, wysięgnik 20-metrowy, no i pan ściągnął drona z drzewa. Jeszcze go nie uruchamiałem. Z tego co widzę, 2 śmigła są odklejone, w sensie no odklejone, czyli oderwane. I z rzeczy takich jeszcze ciekawych, to było teraz bardzo ciemno, no i dron praktycznie całą baterię zużył na mruganie w miejscu, w którym był, zawisł, i pan, który przyjechał wysięgnikiem, jak już wjeżdżał do góry wysięgnikiem, to akurat wtedy dron zgasł i no ale tylko, że już my go widzieliśmy na miejscu, także cały czas dron był pod kontrolą, wszystko super, bardzo miła obsługa, bardzo się cieszę, że stało mi się to w zamku Rajkowo, chciałem powiedzieć Pałacu Rajkowo, ale Pałac Rajkowo to jest pałac właścicieli, ale bardzo się cieszę, że zdarzyło mi się to w zamku Roztoka. Przynajmniej jest jakaś akcja, zamek Roztoka będzie słynny na całą Polskę i tak samo ja jako oferma, pierwszy droniarz Rzeczpospolitej Polskiej, który zawisa na drzewach najczęściej kilka razy w roku. Nie, śmieję się. Tak naprawdę nie zawisam kilka razy w roku, po prostu zdarzyło mi się to już drugi raz od 4 lat. Pierwszy raz w życiu wzywałem dźwig, więc chyba statystyka nie jest wcale taka zła. Uważam, że jest ok. Dzień dobry. Sprawa wygląda następująco. Jednak te wszystkie waypointy nie wyszły tak fantastycznie, jak myślałem. One się nie pokrywają dokładnie 1 do 1. Są minimalne różnice, więc po prostu postanowiłem przyjechać dzisiaj do Roztoki i nagrać jeszcze raz po prostu zwykłe ujęcia, tak jak latam manualnie, a nie ustawiać trasę lotu i potem ją powielać. No cóż, był to taki mały trening, nie wszystko zawsze wychodzi. Mam nadzieję, że dzisiaj będę spełniony. Jest niestety wiatr, ale no cóż, mam nadzieję, że dron da radę i ja również, już nie będzie żadnego drzewa, ani żadnych innych przygód. Także no co, zabieram się do roboty. Najgorszą rzeczą, której się obawiałem, było to, że ten dron, którego mam właśnie w ręce, no po prostu będzie musiał pojechać do serwisu, a bardzo bym nie chciał, żeby pojechał do serwisu, no bo mam taką ostatnią, mógłbym powiedzieć, passę, że sobie latam tu i tam i nie chciałem tego przerywać. Mam jeszcze co prawda innego drona, tego małego Mavica, ale no ten to jest mój główny dron kluczowy i bardzo się cieszę, że nie pojechał na serwis. Znowu zeszłoby mi z 20 dni, także jest przerwa świąteczna, nowy rok. No trochę czasu byłbym bez tego dużego drona, więc byłoby mi bardzo przykro, no ale jednak działa GPS, działa wszystko, także elegancko. Wymieniłem mu tylko 2 śmigła, bo całkowicie się odczepiły. No i co? Działanko. Pierwszy testowy lot za mną. Wszystko ok. Wygląda na to, że dron jest sprawny, tak jak u mnie w domu, więc bardzo mnie to cieszy. Czekam aż się ściemni i jak pan Arkadiusz, właściciel, włączy światła. Wtedy zacznie się pokaz iluminacji.
No dobra. Nie mogę się doczekać, szczególnie po wczorajszym dniu. No, chciałbym powiedzieć, że ten wczorajszy dzień był w zasadzie niezłą przygodą. Pierwszy raz wzywałem dźwig. No, nie chciałbym wzywać go więcej razy, ale zawsze to tak jest, wiecie. Wzywałem dźwig, bo drona zawiesiłem na drzewie. Przyjechał dźwig, coś się dzieje. Ale oby więcej takich rzeczy nie. To nie jest super. Już ściągałem drona raz z dachu w Paszkówce, raz w pałacu Kisling. Spadł mi dron FPV, właśnie też na ziemię musiałem wchodzić tam do tego pałacu, mimo że był zamknięty, ale tam akurat wszedłem za zgodą pani właścicielki, która okazała się bardzo miła i oprowadziła jeszcze nas wokół terenu, bo byłem tam akurat z Tomkiem podczas drone tripu. No i takie to były przygody. A wczoraj w Roztoce, w zamku Roztoka, no, był wzywany wysięgnik 20-metrowy. Nie wszedłbym na drzewo. Z racji, że nie będzie waypointów, no to montuję taki ultra szeroki obiektyw na dronie. No i co? Zaczynam ujęcia. Pałac już jak widać jest, Boże, zamek. Zamek jak widać jest już podświetlony. Trochę wieje. Oczywiście czujniki przy tym świetle już nie działają. No ale lecę zrobić robotę i tyle. Jest już strasznie zimno. No trudno. Dobra. Lecimy. Jeżeli coś mi się nie udaje, to chcę to poprawić i chcę być coraz lepszy. Dlatego też po tym, jak zobaczyłem, że waypointy nie zgrywają się tak, jakbym chciał idealnie, a zaznaczam, jestem idealistą i jest to trochę złe. Film z tego będziecie mogli zobaczyć sobie na końcu, z pierwszego dnia. A będąc w drugi dzień w zamku Roztoka, spotkał mnie dosyć duży wiatr i bardzo, bardzo duży chłód. Jednak to nie przeszkodziło mi, aby zamknąć ujęcia, zrobić wszystko tak jak chcę, w trybie manualnym, tak jak zawsze latam. No i kręciłem jeszcze jak było jeszcze bardzo ciemno. Zostałem do takiego zmierzchu dosyć mocnego i robiłem już ostatnie ujęcie. Jest na finalnym filmie taki podjazd przy fontannie do boku zamku. Jak to się stało, że dron mi spadł? Ano tak, że jest tam taki parczek i są drzewa. I ja schodziłem sobie niżej i mówię, super, ale wycelowałem pomiędzy drzewa. No to teraz tak dla rozpędu dam jeszcze troszkę do tyłu. I dosłownie dałem gałkę delikatnie do tyłu i tylko zobaczyłem, jak zapaliło się światło, dron poszarpał się o gałęzie i spadł. No i mówię, pięknie, dron w śniegu. Na szczęście dzisiaj już wiem, że wszystko jest w porządku. Za każdym razem oberwały tylko śmigła, nic wielkiego się nie stało. Jest to duże szczęście jak dla mnie. No cóż, waypointów będę musiał się jeszcze nauczyć. Tym razem spróbuję zrobić trochę łatwiejszą trasę dla drona i mam nadzieję, uda mi się już zapisać mapę. Muszę poszukać, jak to się robi, bo może ja coś robiłem źle, nie jestem omnibusem, więc jeszcze długa droga przede mną. Chciałbym zaznaczyć tylko, że te wszystkie rzeczy, które robię, to nie są rzeczy komercyjne. Ja robię to z pasji, jest to moje hobby i mogę sobie pozwolić na to, że czasem polecę bardziej hardkorowo i w coś uderzę. Liczę się z tym, że mój dron może polecieć na serwis, czy to jest FPV, czy to jeden z moich normalnych dronów, w którym wykonuję ujęcia, że tak powiem, filmowe, kinowe. Chciałbym, żebyście jednak uważali na to, jak kręcicie i orientowali się w terenie. Latam 4 lata i tak naprawdę no, jest to tak naprawdę być może mój
trzeci incydent z jakimś upadkiem drona. Oczywiście w miejscu, w którym wiedziałem, że mogę sobie na to pozwolić. Oczywiście nie chciałbym sobie na to pozwolić, no ale ja to ja i muszę poprowadzić ujęcie, bo z jednej strony czuję, że jak pociągnę, to będzie fajne, a z drugiej strony wiem, że może coś tam być i jest taka kropelka ryzyka. No właśnie, ta kropelka ryzyka była w tym odcinku. Zapraszam teraz na film. No zobaczcie, waypointy nie wyszły tak, jakbym chciał. Natomiast drugi film, który skręciłem manualnie, możecie obejrzeć. Jest w linku pod filmem tym tutaj. Do widzenia. Jednak nie takie do widzenia, ponieważ teraz wpadłem na myśl, że te waypointy mogą mu się nie zgadzać poprzez to, że jest ciemno i on gubi trakowanie, ale tam chyba nie ma trakowania, bo on po prostu ma zadane współrzędne. Jest to do rozmyślenia jeszcze przede mną. Ten film, który zobaczyliście teraz, nie bierzcie jako finalny film. Jest to przykład, jak miał wyglądać ten film. Zobaczcie, że te przejścia są nierówne. Ja je specjalnie dawałem troszkę dłuższe albo troszkę krótsze, żebyście zauważyli różnicę, którą ja widzę i na którą ja sobie nie mogę pozwolić. Nie jestem z tego zadowolony, mimo że pierwsze tak jakby dwa przejścia wchodzą. To znaczy zgrywają się. No cóż. Będę musiał jeszcze nad tym popracować. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.